Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj recenzja dysków SSD. Te dyski SSD już na kanale wielokrotnie gościły. Tutaj gdzieś Wam wrzucę linka do poprzednich testów SSD-ków. Dzisiaj bardzo oryginalny model, ponieważ marka Orico na kanale gościła wielokrotnie. Tutaj też Wam gdzieś podlinkuję inne ich produkty. Natomiast nigdy nie były to dyski SSD. Ponieważ Orico na polu dysków SSD czy napędów SSD również ma kilka propozycji, dzisiaj trafiają one na kanał. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału wideo. Dzisiaj model w nieco starszym standardzie, czyli PCI Express 3.0, oczywiście z protokołem NVMe w formacie M2 o pojemności 1 TB. Tutaj musicie wziąć pod uwagę, że jest kilka serii tych modeli od Orico. To jest akurat model, który, jeżeli dobrze pamiętam, nazywa się J10, seria J10. Są też inne wersje. Ta jest niebieska, są zielone, wolniejsze. Natomiast maksymalny odczyt to 3000 MB na sekundę, czyli blisko limitu, około 3500. To jest limit standardu PCI Express 3.0 i ten dysk do tych granic się zbliża. Słuchajcie, druga strona, parametry techniczne, i to będzie dosyć ciekawa kwestia, ponieważ mamy tutaj informacje właśnie o formacie M2, o protokole NVMe. Jeżeli chodzi o dysk, mamy informacje o serii i to jest właśnie seria J10. Zielona się inaczej nazywa w formacie MK, ale dzisiaj już chyba nikt nie stosuje raczej tych starszych wersji SATA na M2. W tej chwili mamy tutaj kilka wersji pojemnościowych. Cały w zasadzie przekrój, bo od 256 512 GB przez 1, 2 i 4 TB. Ja mam model środkowy, czyli 1 TB. Myślę, że takie rozsądne minimum w tej chwili, bo 256 i 512 to są modele, czy pojemności, które nadają się ewentualnie do kieszeni. Natomiast już do laptopa czy do komputera stacjonarnego poniżej 1 TB nie rekomenduję nabywania napędów. Jak widać, im niższa pojemność, tym niższe transfery. Transfery, jak widzę tutaj odczytu, mamy readout speed 1800 MB na sekundę przy najniższym modelu, przez już rozsądne 2800 MB przy modelu 512 GB i od modelu 1 i 2 TB to już jest w zasadzie ta sama prędkość, 3100 MB na sekundę, czyli nawet więcej niż na przednim panelu producent reklamuje. Model 4 TB rzekomo jest nieco szybszy, 3500 MB na sekundę. Wielkość, słuchajcie, to oczywiście standardowe 2280, czyli 80 mm, te najbardziej powszechne dyski w formacie M2 mają taką właśnie wielkość. Co do typów pamięci flash NAND, to jest to 3D NAND, tak lakonicznie opisane. I tutaj ciekawostka z tego, co czytałem, to najczęściej są to niestety prawdopodobnie pamięci QLC, ale nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić po nazwie kodowej układów. Co do samego kontrolera, to jest ciekawostka, prawdopodobnie jest to model Realteka, przynajmniej tak recenzenci opisywali to. Mamy jeszcze podgląd na to, jak dysk wygląda przez okienko. Mamy informacje o spełnieniu wszystkich norm europejskich, kanadyjskich oraz oznaczenie kodowe Orico J10 1 TB, jeżeli chodzi o sam model. Made in China, oczywiście kraj produkcji, bo Orico jest marką chińską. Z ciekawszych informacji z boku mamy jeszcze potwierdzenie PCI Express 3.0, NVMe, M2 SSD. Mamy 5-letnią limitowaną gwarancję producenta, brawo. I z tyłu na dole informacja o normach środowiskowych. To by było na tyle. Czas odpakować pudełko, folię i zobaczyć, co otrzymamy w środku. Pełna zawartość opakowania. Jest to, słuchajcie, sam dysk SSD. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj czegoś nie mamy. Mamy. Zawartość opakowania jest dosyć bogata.
Mamy instrukcję, mamy śrubkę, gdyby ktoś potrzebował na przykład do płyty głównej, bo nie wszyscy producenci takie śrubki dołączają, to tutaj taką śrubkę mamy. Kolejny raz brawo producent, będzie czym przykręcić. SSD-ka, a mamy jeszcze oprócz samego SSD, mamy, tylko musimy otworzyć, mamy takie elementy jak, słuchajcie, mamy termopadów kilka, radiatorek, żeby schłodzić dysk SSD na niektórych płytach, brawo producent, miły dodatek, zawsze trochę kosztuje. Mamy też, słuchajcie, taką blaszkę, żeby schłodzić od spodu. Sam dysk wtedy wjeżdża w środek i możemy go ładnie schłodzić. Jeżeli chodzi o termopady, to mamy sztuki 2 i sam SSD. Tutaj informacja dla posiadaczy laptopów. Dysk jest jednostronny, przynajmniej w tej wersji. Mamy jeden chip, kontroler i kości pamięci. Dla wielu informacja dosyć istotna to to, że jest to dysk jednostronny. Z jednej strony mamy naklejkę producenta, która informuje o pojemności modelu J10, pojemności 1 TB i numeru seryjnego. Z drugiej strony natomiast mamy naklejkę, która jest naklejona na chipach. Ponieważ ja mam gdzieś gwarancję, to słuchajcie, odkleję dla Was tą naklejkę. Spróbuję pokazać, jakie są tam układy. Ona może być grafenowa oczywiście, więc no tutaj trochę mogę stracić na tej operacji, ale zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. No więc słuchajcie, mamy rzeczywiście kontroler Realtek, miejsce na 4 układy pamięci, bo jest to oczywiście model drumless i tutaj wykorzystuje host memory buffer jako pamięć podręczną. Mamy też dziś oznaczenie kości, natomiast nie wiem, czy tutaj będzie to widoczne. Ciężko jest mi powiedzieć, kto jest producentem tych kości i czy to jest TLC czy QLC. Postaram się w postprodukcji to znaleźć i Wam ewentualnie dopisać. Natomiast kontroler wydaje się być kontrolem Realteka, tak jak w poprzednich seriach i w innych modelach. No dobrze, tutaj nic więcej się nie dowiemy, to ja sobie pozwolę nakleić z powrotem tą naklejkę. Może nieco inaczej, nieco gorzej, ale nie strasznie jakoś tutaj nie ucierpiała. Na pewno pomaga odprowadzić ciepło, jeżeli chodzi o ten model. Pozostaje mi oczywiście w tej chwili wrzucić dysk do kieszeni, ewentualnie do laptopa i sprawdzić, jakie transfery oferuje w praktyce. A jeszcze może sprawdzimy, jak cały zestaw się prezentuje, jeżeli chodzi o montaż. Możemy tutaj zamontować sobie, słuchajcie, dysk w całym zestawie i sprawdzimy, czy tu się da go schłodzić. Tak go możemy włożyć i cały zestaw jest gotowy do pracy. Gdybyśmy oczywiście byli zainteresowani, jeżeli chodzi o montaż dla komputerów stacjonarnych, bo przy komputerach śrubkę też mamy, możemy oczywiście zamontować. Natomiast przy laptopach zazwyczaj takie już elementy jak chociażby, słuchajcie, radiatory są oczywiście, natomiast na pewno przyda się do laptopów taki termopad, aby lepiej odprowadzać ciepło z tych układów. Natomiast ten dysk nie powinien się jakoś bardzo grzać. Wyniki sami widzieliście. Dla tych, którzy poszukują PCI Express 4.0 i prędkości rzędu 5 czy 7 tysięcy MB na sekundę zapis odczyt, to nie jest ten model. Oczywiście Orico ma również w tamtym przedziale, w tej klasie sprzętu swoich przedstawicieli. To jest dysk bardziej ekonomiczny, ale i dużo chłodniejszy, ponieważ przy takich prędkościach, przy PCI Express 3.0 mamy i rozsądne transfery, i bardzo rozsądne również temperatury, jeżeli chodzi o temperaturę pracy tego napędu.
Myślę, że na pewno nie jest to demo prędkości, ale prezentuje solidną formę, jeżeli chodzi o stawkę dysków PCI Express 3.0. Jeżeli ktoś szuka dysku do pracy, czy do nawet lekkiego grania, gdzie nie są transfery najistotniejsze, to taki model jest całkiem ciekawą propozycją. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat tego dysku. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście kiedyś z dysków marki Orico albo innych ciekawych, bardziej egzotycznych w Europie marek i jakie macie z nimi doświadczenia. Na pewno te informacje mogą się przydać niejednemu, więc komentarze są do Waszej dyspozycji. Napiszcie, jakie najbardziej egzotyczne marki dysków mieliście i jakie doświadczenia z nimi. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja na koniec Wam jeszcze podrzucę tutaj kilka innych ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o produkty Orico, czy też dyski SSD. Hej, hej, do kolejnego wideo.